W tym odcinku usłyszysz o pierwszych ofiarach tajemniczego Zodiac Killera, rasistowskim ataku w nowojorskim Howard Beach oraz zamachu na premiera Hiszpanii Luisa Carrero Blanco. Cofniemy się także do narodzin seryjnych morderców, katastrofy Promudonia Pass, pożarów Summit Tunnel i niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Iranie. Nie zabraknie wydarzeń ważnych dla Polski, takich jak wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta czy przejęcie władzy przez Edwarda Gierka, a także przełomów światowych od uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej po przekazanie Makau Chinom. Wszystkie te historie łączy jedna data, która kryje w sobie znacznie więcej niż sugeruje kalendarz 20 grudnia. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Kryminalne wydarzenia. Rok 1968 zapisał się w historii północnej Kalifornii jako początek jednej z najbardziej niepokojących spraw kryminalnych XX wieku. Na odludnej drodze Lake Herman Road w miejscowości Benicia doszło do brutalnego zabójstwa dwojga nastolatków. David Arthur Faraday, mający 17 lat, oraz 16-letnia Betty Lou Jensen zostali zastrzeleni podczas wieczornego spotkania. Zbrodnia ta została później uznana za pierwszy oficjalnie potwierdzony atak tajemniczego sprawcy, który w kolejnych miesiącach zacznie nazywać siebie Zodiac Killerem. Wydarzenie to wywołało falę strachu i niepewności wśród mieszkańców regionu, a także zapoczątkowało serię listów kierowanych do mediów oraz organów ścigania. Sprawca budował wokół siebie legendę, szydząc z policji i prowokując opinię publiczną zaszyfrowanymi wiadomościami. Pomimo szeroko zakrojonych śledztw oraz zaangażowania FBI, jego tożsamość nigdy nie została jednoznacznie ustalona. Sprawa ta do dziś pozostaje symbolem nierozwiązanego zła i ludzkiego lęku. Rok 1986 zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako bolesne przypomnienie o głęboko zakorzenionych podziałach rasowych. W dzielnicy Howard Beach na terenie nowojorskiego Queens doszło do brutalnego ataku na 3 czarnoskórych mężczyzn, którzy znaleźli się w niewłaściwym miejscu według grupy białych nastolatków. Napastnicy otoczyli ofiary, wykrzykując rasistowskie obelgi i stosując przemoc fizyczną. Jednym z zaatakowanych był Michael Griffith, 23-letni mężczyzna, który w panice próbował uciec przed oprawcami. Podczas ucieczki wbiegł na jezdnię, gdzie został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający samochód. Jego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i stała się symbolem brutalności rasistowskiej USA. Wydarzenie to wywołało falę protestów społecznych, debat o prawach obywatelskich oraz presję na instytucje państwowe, by zdecydowanie reagowały na przestępstwa motywowane nienawiścią. Sprawa ta do dziś pozostaje jednym z najbardziej poruszających przykładów rasowej niesprawiedliwości w historii współczesnej Ameryki. Rok 1973 przyniósł wydarzenie, które wstrząsnęło Hiszpanią i miało ogromne znaczenie polityczne. W stolicy kraju doszło do precyzyjnie zaplanowanego zamachu bombowego przeprowadzonego przez baskijską organizację separatystyczną znaną jako ETA. Celem ataku był Luis Carrero Blanco, urzędujący premier Hiszpanii, oraz bliski współpracownik generała Francisco Franco. Zamachowcy umieścili potężny ładunek wybuchowy pod trasą codziennego przejazdu premiera, a detonacja nastąpiła w momencie, gdy jego samochód znajdował się dokładnie nad miejscem eksplozji. Siła wybuchu była tak ogromna, że pojazd został wyrzucony w powietrze i całkowicie zniszczony. W wyniku zamachu śmierć poniósł sam premier, a także jego kierowca oraz ochroniarz. Wydarzenie to stało się symbolem narastającego kryzysu politycznego w schyłkowym okresie dyktatury Franco i zapowiedzią nadchodzących zmian w Hiszpanii.
Narodziny morderców. Rok 1991 jest początkiem historii, która wiele lat później stanie się symbolem brutalnej przemocy w Rosji. W tym czasie urodził się Timofej Mikhajlowicz Podszywalow, mężczyzna, który w dorosłym życiu zyska ponurą sławę pod pseudonimem Zakamski Maniak. Jego dzieciństwo i młodość nie zapowiadały tragedii, jednak z biegiem lat doszło do dramatycznej przemiany. W roku 2011 dopuścił się serii brutalnych zabójstw na terenie miasta Perm, pozbawiając życia co najmniej 4 osoby. Jego działania wywołały strach wśród mieszkańców regionu oraz poruszenie w rosyjskich mediach. Po zatrzymaniu i procesie został uznany za winnego popełnionych zbrodni i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Do dziś przebywa w więzieniu, a jego historia pozostaje przykładem tego, jak zwyczajne życie może przerodzić się w ciąg niewyobrażalnych czynów, które na zawsze niszczą ludzkie losy i pozostawiają trwały ślad w pamięci społecznej. Rok 1972 zapisał się jako początek życia człowieka, który wiele lat później stanie się jednym z najbardziej brutalnych przestępców w historii współczesnej Rosji. W tym czasie urodził się Aleksej Władimirowicz Ryszkow, znany później pod pseudonimem Rubcowsk Ripper. Jego działalność przestępcza ujawniła się w dorosłym życiu, gdy na terenie miasta Rubcowsk dopuścił się serii wyjątkowo okrutnych zbrodni. Ryszkow zgwałcił i zamordował co najmniej 5 kobiet, a jego działania charakteryzowały się powtarzalnym schematem przemocy i całkowitym brakiem empatii wobec ofiar. Zbrodnie te wstrząsnęły lokalną społecznością i wywołały strach w całym regionie. Po zatrzymaniu sprawca został postawiony przed sądem, uznany za winnego i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Obecnie nadal przebywa w więzieniu, a jego historia pozostaje mrocznym przykładem tego, jak przemoc i dehumanizacja mogą zniszczyć wiele istnień oraz na zawsze odcisnąć piętno na zbiorowej pamięci społeczeństwa. Katastrofy. Rok 1987 zapisał się w historii świata jako jeden z najtragiczniejszych momentów w dziejach żeglugi morskiej. Filipiński prom pasażerski Doña Paz podczas nocnego rejsu zderzył się w cieśninie Tablas z tankowcem Vector, co doprowadziło do potężnej eksplozji i gwałtownego pożaru. Obie jednostki bardzo szybko stanęły w płomieniach, a następnie zatonęły, pozostawiając tysiące pasażerów bez szans na ratunek. Prom był skrajnie przeładowany, a wielu podróżnych nie figurowało na oficjalnej liście pasażerów, co znacząco utrudniło późniejsze ustalenie liczby ofiar. Szacuje się, że zginęło od 4300 do 4386 osób. Katastrofę przeżyło jedynie 26 osób, w tym 24 z promu oraz 2 członków załogi tankowca. Tragedia ta została uznana za najtragiczniejszą katastrofę morską w czasach pokoju i bywa określana mianem azjatyckiego Titanica. Rok 1984 przyniósł jedno z najpoważniejszych zdarzeń w historii brytyjskiego transportu kolejowego. W Wielkiej Brytanii doszło do wykolejenia pociągu towarowego przewożącego niebezpieczne substancje, który wjechał do Summit Tunnel, położonego na granicy regionów Lancashire oraz West Yorkshire. W wyniku wypadku doszło do zapłonu paliwa, a wewnątrz tunelu wybuchł potężny pożar. Ogień utrzymywał się przez wiele godzin, generując ekstremalnie wysokie temperatury i gęsty dym, który całkowicie wypełnił wnętrze konstrukcji. Znaczna część tunelu została poważnie uszkodzona, podobnie jak infrastruktura kolejowa, tory oraz instalacje techniczne. Akcja gaśnicza i późniejsze usuwanie skutków katastrofy trwały przez długie tygodnie i wymagały zaangażowania licznych służb ratunkowych oraz inżynieryjnych. Choć brak jest jednoznacznych danych o ofiarach śmiertelnych, zdarzenie to uznawane jest za jedną z najgroźniejszych katastrof kolejowych w historii Anglii, ukazującą skalę zagrożeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Rok 1977 zapisał się w historii Iranu jako czas jednej z najbardziej tragicznych katastrof naturalnych w regionie. W prowincji
Kerman doszło do silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło obszar zamieszkany przez tysiące ludzi w środku nocy, gdy większość mieszkańców spała. Wstrząsy osiągnęły magnitudę około 5,9 stopnia w skali Richtera i pojawiły się krótko po 3:00 w nocy czasu lokalnego, co znacząco zwiększyło liczbę ofiar. Setki domów zostały zniszczone lub poważnie uszkodzone, a całe wsie legły w gruzach w ciągu kilku chwil. Szacuje się, że życie straciło od 584 do 665 osób, natomiast kolejnych kilkaset zostało rannych. Tysiące mieszkańców straciły dach nad głową i zostały zmuszone do życia w prowizorycznych warunkach. Katastrofa ta na długo pozostawiła ślad w pamięci irańskiego społeczeństwa i stała się jednym z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w dziejach kraju. Rok 1836 przyniósł w środkowej części Stanów Zjednoczonych niezwykle rzadkie i gwałtowne zjawisko pogodowe, które zapisało się w lokalnych relacjach jako nagłe ochłodzenie. Na obszarze stanu Illinois temperatura spadła w bardzo krótkim czasie w sposób niemal nienaturalny, zaskakując mieszkańców, zwierzęta oraz całe osady nieprzygotowane na tak ekstremalne warunki. Według przekazów historycznych ciepła pogoda w ciągu jednego dnia ustąpiła lodowatemu powietrzu, powodując zamarzanie wody, oblodzenie dróg i nagłe pogorszenie warunków życia. Wiele osób doznało problemów zdrowotnych, a zwierzęta gospodarskie masowo ginęły z wychłodzenia. Choć brak jest dokładnych danych liczbowych dotyczących ofiar śmiertelnych, wydarzenie to było szeroko zapamiętane jako przykład brutalnej siły natury. Nagłe ochłodzenie stało się przestrogą dla kolejnych pokoleń osadników, pokazując, jak kruche było ludzkie bezpieczeństwo wobec nieprzewidywalnych zmian klimatycznych w XIX-wiecznej Ameryce. Ciekawe wydarzenia dla Polski. Rok 1922 stał się jednym z kluczowych momentów w historii odrodzonego państwa polskiego. Po dramatycznych wydarzeniach politycznych i zamordowaniu pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza, kraj znalazł się w stanie głębokiego wstrząsu i niepewności. W tej napiętej atmosferze Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru Stanisława Wojciechowskiego na urząd drugiego prezydenta. Decyzja ta miała ogromne znaczenie ustrojowe, ponieważ pozwoliła zachować ciągłość władzy i zapobiec destabilizacji młodego państwa. Wojciechowski był postrzegany jako kandydat kompromisowy, zdolny do uspokojenia nastrojów społecznych i politycznych. Jego wybór symbolizował próbę odbudowy zaufania do instytucji państwowych oraz powrotu do konstytucyjnego porządku po okresie gwałtownych konfliktów. Wydarzenie to stało się jednym z fundamentów stabilizacji II Rzeczypospolitej, pokazując, że nawet w obliczu kryzysu możliwe jest pokojowe i legalne rozwiązanie najpoważniejszych problemów państwowych. Rok 1970 stał się jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po fali gwałtownych strajków i protestów robotniczych, które ogarnęły kraj i doprowadziły do głębokiego kryzysu politycznego, doszło do zasadniczej zmiany na szczytach władzy. Władysław Gomułka ustąpił ze stanowiska pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kończąc okres swojej wieloletniej dominacji w życiu politycznym państwa. Jego miejsce zajął Edward Gierek, który został przedstawiony społeczeństwu jako nowy przywódca i symbol nadchodzących zmian. Zmiana ta była bezpośrednią reakcją na brutalne stłumienie protestów robotniczych na Wybrzeżu i rosnące niezadowolenie społeczne. Objęcie władzy przez Gierka zapoczątkowało nowy kurs polityczny oraz gospodarczo-społeczny, oparty na obietnicach poprawy warunków życia i dialogu z obywatelami. Wydarzenie to na trwałe zmieniło układ sił w państwie i zapisało się jako punkt zwrotny w dziejach PRL. Rok 1900
XIX zapisał się w historii Polski także poprzez wydarzenia o charakterze społecznym i kulturowym, które choć nie miały wymiaru ustrojowego, odegrały istotną rolę w kształtowaniu tożsamości kraju. W tym czasie, podczas zjazdu założycielskiego, powołano do życia Polski Związek Piłki Nożnej, instytucję, która w kolejnych dekadach stała się jednym z najważniejszych symboli polskiego sportu i elementem życia społecznego milionów obywateli. Organizacja ta uporządkowała struktury piłkarskie w odrodzonym państwie i zapoczątkowała rozwój futbolu na poziomie ogólnokrajowym. Oprócz tego dnia w różnych latach pojawiały się także inne wydarzenia o znaczeniu kulturowym i obyczajowym, takie jak przyznanie złotej płyty albumowi Czesława Niemena, czy uruchomienie kolejki linowej na Gubałówce, które wpływały na codzienne doświadczenia Polaków. Choć nie były to decyzje polityczne, wydarzenia te współtworzyły społeczną i kulturową tkankę kraju, pokazując, że historia składa się również z pozornie zwyczajnych momentów. Najważniejsze wydarzenia dla świata nauki. Rok 1951 zapisał się w historii ludzkości jako moment przełomu w sposobie pozyskiwania energii. W miejscowości Arco w stanie Idaho na terenie USA uruchomiono eksperymentalną elektrownię jądrową znaną jako Experimental Breeder Reactor 1. Po raz pierwszy w dziejach energia elektryczna została wytworzona bezpośrednio z reakcji jądrowej, a jej efekt symbolicznie potwierdziło zapalenie 4 zwykłych żarówek. Choć ilość wyprodukowanego prądu była niewielka, znaczenie tego wydarzenia okazało się ogromne. Pokazano bowiem, że energia atomowa może służyć nie tylko celom militarnym, lecz również pokojowemu rozwojowi cywilizacji. Otworzyło to drogę do budowy elektrowni jądrowych na całym świecie i zmieniło myślenie o przyszłości energetyki. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w historii technologii, w którym ludzkość nauczyła się wykorzystywać siły ukryte we wnętrzu atomu, jednocześnie stając przed pytaniami o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i granice postępu. Rok 1999 stał się symbolicznym momentem końca wielowiekowej obecności europejskiego kolonializmu w Azji Wschodniej. W tym czasie doszło do oficjalnego przekazania Makau z rąk Portugalii pod zwierzchnictwo Chińskiej Republiki Ludowej, kończąc okres ponad 442 lat administracji portugalskiej. Wydarzenie to miało nie tylko wymiar polityczny, lecz również głęboko historyczny i kulturowy. Makau zostało ustanowione specjalnym regionem administracyjnym, funkcjonującym według zasady jeden kraj, dwa systemy, co oznaczało zachowanie odrębności prawnej, gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym uznaniu suwerenności Chin. Przekazanie terytorium było uważnie obserwowane przez społeczność międzynarodową jako przykład pokojowego zakończenia epoki kolonialnej. Zmiana ta miała znaczący wpływ na układ sił w regionie oraz przyszły rozwój gospodarczy Makau, które stopniowo przekształciło się w jedno z najważniejszych centrów finansowych i turystycznych Azji, łącząc wpływy wschodu i zachodu w nowej rzeczywistości politycznej. Rok 1890 zapisał się w historii nauki jako początek życia człowieka, który w znaczący sposób wpłynął na rozwój nowoczesnej chemii. W tym czasie urodził się Jarosław Hejrowski, czeski uczony, którego prace na trwałe zmieniły sposób prowadzenia analiz chemicznych. W dorosłym życiu opracował on polarografię, nowatorską metodę analizy elektrochemicznej, pozwalającą na precyzyjne badanie składu substancji chemicznych. Odkrycie to okazało się przełomowe, ponieważ umożliwiło szybsze i dokładniejsze wykrywanie pierwiastków oraz związków chemicznych w różnych środowiskach. Polarygrafia znalazła szerokie zastosowanie w medycynie,
przemyśle oraz ochronie środowiska, stając się jednym z filarów chemii analitycznej. Za swoje osiągnięcia Hejrowski został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w roku 1959. Jego praca przyczyniła się do rozwoju nauki na skalę światową i do dziś pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy, pokazując, jak jedno odkrycie może wpłynąć na wiele dziedzin ludzkiego życia. Rok 1803 zapisał się w historii Ameryki Północnej jako moment przełomowy dla przyszłości Stanów Zjednoczonych. W Nowym Orleanie odbyła się oficjalna ceremonia przekazania terytorium Luizjany z rąk Francji pod zwierzchnictwo USA, co ostatecznie zakończyło proces znany jako zakup Luizjany. Choć porozumienie pomiędzy oboma państwami zostało zawarte wcześniej, dopiero w tym momencie Stany Zjednoczone faktycznie przejęły kontrolę nad ogromnym obszarem lądowym, który niemal podwoił powierzchnię kraju. Zmiana ta miała dalekosiężne konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne. Otwarła drogę do ekspansji osadniczej na zachód, rozwoju infrastruktury transportowej oraz intensyfikacji badań geograficznych i naukowych. Nowe terytoria stały się przestrzenią eksperymentów gospodarczych, technologicznych i kulturowych, kształtując przyszłą potęgę państwa. Przekazanie Luizjany do dziś uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii rozwoju Stanów Zjednoczonych i jeden z kluczowych momentów zmieniających układ sił na kontynencie. Jeżeli któryś z dzisiejszych tematów szczególnie Was zainteresował i chcielibyście zobaczyć osobny, dokładniejszy materiał na ten temat, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też kciuk w górę, jeśli po tym odcinku 20 grudnia przestanie być dla Was zwykłą datą w kalendarzu. Przypominam, że codziennie publikuję materiały o wydarzeniach, które miały miejsce właśnie tego dnia w historii. Więc jeśli chcecie sprawdzić, co wydarzyło się dzień wcześniej, zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, a już jutro czeka na Was kolejna historia. Do następnego.